Użba, Matterhorn Kaukazu. Początkowo idziemy w te dzikie góry dobrze oznaczonym szlakiem w kierunku wodospadu. Po wyjściu z lasu dalszy szlak o tej porze roku okazuje się bardzo zdradliwy i zarośnięty. Po pokonaniu blisko 1000 metrów przewyższenia robimy nocleg w miejscu pamięci wspinaczy, którzy zginęli podczas zdobywania Użby. Następny dzień to przejście przez Piargi i dolny lodowiec pokryty kamieniami. Dobrych miejsc na namiot o tej porze roku jest mało, brak wypłaszczeń i dużo kamieni ogranicza swobodę wyboru postoju. Przed wejściem na górny mocno popękany lodowiec użbijski robimy kolejny nocleg, aby rano wejść w zmrożone szczeliny i szukać przejścia. Jesteśmy na środku lodowca. I szukamy wyjścia. Przeszliśmy przez środek lodowca, asekurując się śrubami i nalotnej. Dalej kierując się w lewo znaleźliśmy wyjście z labiryntu na zakręt lodowca, gdzie zrobiliśmy nocleg, stopniowo zdobywając aklimatyzację. Drugą połowę lodowca zostawiamy na kolejny dzień, nie ryzykując, że zastanie nas noc podczas pokonywania całości w jeden dzień. Kolejny słoneczny dzień był nieco pechowy dla Karoliny, bowiem podczas pokonywania szczeliny dziaby puściły i uderzyła kolanem o lód, co miało późniejsze skutki. Po przejściu lodowca wyszliśmy na spore śnieżne pole na wysokości 3800 metrów, gdzie przy skałach założyliśmy nasz obóz z widokiem na masyw Elbrusa. Trochę nam wieje. To jest nasza kwatera. Taki widoczek.
Podczas gdy Karolina odpoczywała w namiocie, ja tego dnia wyszedłem zrobić rozeznanie drogi na szczyt i jej przetorowanie. Wszedłem na użbijskie plato, a następnie trochę zapadając się trawersowałem strome śnieżne zbocze pod Serakiem na użbiańską poduszkę w kierunku lodospadu. Po około 3 godzinach od wyjścia stanąłem przed lodową ścianą o nachyleniu 70 stopni. Postanowiłem spróbować wejść kawałek i przejść na skały, które może okażą się lepszą drogą w górę. Niestety skały okazały się jeszcze gorszym wariantem, było za ciepło i bardzo krucho, nic się tam nie trzymało, a każdy chwyt mógł okazać się ostatni. Lód z kolei był bardzo twardy, trzeba było ze 3 razy mocno się zamachnąć, aby się wbić, co było bardzo męczące. Powoli i ostrożnie zacząłem się wycofywać. Schodząc widziałem nadchodzącą zmianę pogody. W trakcie mojego wyjścia Karolina poinformowała służby i ambasadę o potrzebie helikoptera. Niestety kontuzja kolana okazała się poważniejsza, utrudniając chodzenie, a zwłaszcza uniemożliwiała dalsze jego obciążenie. Tego dnia pod wieczór nadciągały ciemne chmury i załamanie pogody przerodziło się w silny wiatr i ciężkie opady śniegu, a potem dodatkowo przez całą noc jedna burza za drugą z trzaskającymi piorunami wokół nas. Mogliśmy tylko patrzeć i zastanawiać się, czy uderzy w nas piorun, czy może wiatr rozerwie namiot na strzępy. Kolejne 2 dni i noce spędziliśmy na odkopywaniu co kilka godzin kurczącego się namiotu, gdyż nie przestawało padać i wiać. W końcu 8 dnia naszej wyprawy przejaśniło się i była szansa na wydostanie się z tego ciągłego przeciągu. Wiedzieliśmy, że jeśli nie teraz, to utkniemy u góry na kolejne 4 dni, tym razem już bez jedzenia i gazu. Spakowani od rana, gotowi do zabrania, czekaliśmy na mrozie i wietrze. Ratunek nadszedł dopiero po 4 dniach od poinformowania i potwierdzenia wpłaty pieniędzy z ubezpieczenia na konto ratowników. Po godzinie 15 dostrzegliśmy helikopter. Pilot kilka razy przelatywał nad nami i przymierzał się do lądowania, gdyż ze względu na wiatr było to utrudnione. Udało się od strony lodowca, którym weszliśmy osłoniętym skalną ścianą.
Prywatny helikopter przyleciał aż z Tbilisi, ponieważ nie było innych dostępnych i zabrał nas do Mestii, gdzie na lotnisku czekał na nas samochód 112 i karetka, która zabrała Karolinę do szpitala.